Witaj w kolejnym odcinku mojej wielkiej misji 100 dni dookoła świata. A dzisiaj jesteśmy w miejscu, które połączyło dwa oceany i skróciło planetę. Kanał Panamski, czyli cud inżynierii, który zmienił bieg historii. Francuzi chcieli przekopać dżunglę na wylot, nie dali rady. Amerykanie przyszli później i wymyślili coś, co wydawało się niemożliwe. Żeby statki nie płynęły przez góry, tylko po nich. No to co? Kręcimy kolejną przygodę. Na deser zostawiłem sobie coś turystycznego, nie powiem, bo jest to po prostu kanał panamski i czujemy się tutaj jak w centrum Paryża, można powiedzieć, pod wieżą Eiffla. No ale skorzystam z okazji, pokażę Wam to, bo możliwe, że nie będzie każdemu z Was to dane w życiu, żeby być po prostu w tym słynnym miejscu, gdzie dwa oceany się spotykają i mnóstwo statków przepływa przez kanał panamski. Lecimy. To jest tak beznadziejnie tutaj opisane, że się w głowie nie pomieści. Jestem kumatym człowiekiem, nie narzekam, ale w ogóle tam jest jakiś film, tutaj jest jakieś przejście, sklep z pamiątkami, a pani mówi, że za godzinę 15 mam następny film. Nie ma żadnych strzałek, tu jest taki taras widokowy, że... Gdzie ten statek? Informamos sí a nuestros estimados visitantes próximos. Możemy zauważyć, jak statki pływają po prostu przez jedną śluzę. Powoli to trwa na pewno, więc chwila cierpliwości, chociaż ja Wam postaram się to przyspieszyć jak się tylko da. Na pewno będzie to ciekawe doświadczenie, jak statek będzie koło nas tutaj przepływał. Zobaczcie, są tak jakby dwa tory. Zawsze mi się wydawało, że kanał panamski to nie wiadomo jaka szerokość i tak dalej, ale są tutaj te śluzy, bo jest różnica wysokości, więc potrzebne są takie po prostu śluzy, jak tutaj widzicie linię i w tamtą stronę jest druga. O, tutaj Wam zaraz pokażę. I po prostu statek tu wpływa pomiędzy te dwie śluzy i później po prostu spuszczają wodę, żeby się wyrównał poziom razem z tamtą śluzą. A jakie to wąskie jest. Gdzie to taki ogromny statek tędy przepływa. No tam widzicie, jeden statek już przepłynął na horyzoncie. Trochę się na niego spóźniliśmy. Tu mamy grupę widzów. No i jest jakiś taki rodzaj ciągnika, ale lokomotywa, a on pewnie przepycha powoli przez taką śluzę. Spokojnie pani se siedzi, obserwuje wszystko, ale nie na telefoniku, tylko jak w pracy. Jesteśmy teraz przy śluzach słynnych Miraflores. Słuchajcie, tu różnica poziomów wynosi nawet 16 metrów, po co są te śluzy, które Wam tutaj przedstawiłem. Większość gospodarki panamskiej opiera się właśnie na tym kanale, który pozwala po prostu przepływać tysiącom statków tygodniowo, a co za tym idzie, czerpać ogromne korzyści z tego, bo założę się, że takie pozwolenie nie kosztuje $200, a nie 2000. Za chwilę będziemy uczestnikami takiego spektaklu, który odbywa się codziennie od dziesiątek lat i pozwala po prostu skrócić tą drogę bardzo znacząco. Większość dostaw, które zasilane jest po prostu zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, przechodzi tędy. Slowly but safely, the vessel is entering our upper chamber locks. At the forelane, the vessel CMA CDM bow of the ship, and we have a third locomotive at the stern, one at each side. So 3 per side, 6 in total, 12 cables have been sent to the ship so we can keep the balance and the vessel at the center of the chamber. The following vessel, it is approaching. Using the center wall always as a guidance in order to maintain the vessel on position till we attach the stainless steel cable
part of the crew member dancing, saying hello, sending hearts, sending kisses. Very happy to see us. No nie było co się spodziewać, że to tak szybko przepływa, bo te statki płyną tu 8 godzin, te 80 km. To i tak jest niezłym zaoszczędzeniem czasu, bo skraca drogę około 2 do 4 tygodni, w zależności z jakiego punktu się wypływa. Ten statek, który przepływał, słuchajcie, przepłynął ostatniego portu z Kingston, czyli tam, gdzie się udaje zaraz po Kostaryce, czyli na Jamajkę. Za chwilę jest ostatni show w IMAXie, więc zmierzam na niego prężnie, a będzie niezłe zakończenie dnia. Tylko pewnie nie da się nagrywać, dobrze, że nie latałem dronem, bo tu jest po prostu strefa bezpieczeństwa. To nie byle jakie kino, bo IMAX, czyli ogromny trójwymiarowy ekran, no i jeszcze z jednym z najlepszych głosów w Hollywood, czyli Morgan Freeman jako lektor. Wow, wyszedłem właśnie z tego seansu i nie mogę uwierzyć w to, co widziałem. Człowiek tak stał na tej platformie, oglądałem, jak te statki przepływają. No, pogubiłem się. I nie wydawało mi się, że to jest jakieś takie super specjalne, ale teraz jak poznałem całą historię, to po prostu no, cud techniki, inżynierii ludzkiej. Niesamowite po prostu historia, jak to po prostu ludzie od wielu wieków już planowali to zbudować. Zaczęło się wszystko ponad 400 lat temu, kiedy Hiszpanie... Thank you. Ponad 400 lat temu, kiedy Hiszpanie tu odkryli, że ten przesmyk jest taki wąski, no i przenosili no, na koniach większość tych swoich produktów, żeby załadować na statki, które były na drugim oceanie. Trwało to kilkaset lat, dopóki tutaj Francuzi się za to nie wzięli. Wymyślił ten Francuz, który konstruował kanał Suezki, że po prostu przekopią aż 50 metrów głębokość, żeby wyrównać stany obu oceanów i żeby po prostu statki przepłynęły. No niestety spaliło to na panewce, wiele osób poniosło, tysiące ludzi poniosło śmierć, nie udało się tego zrobić i po prostu no, Francuzi odeszli z kwitkiem. Minęło kilka lat, na początku to chyba XX wieku, w 1903 roku, kiedy Panama uzyskała niepodległość od Kolumbii, bo kiedyś tu była Kolumbia. Tak mi się wydaje, ale jakby coś, to mnie poprawcie, jeżeli znacie lepiej historię. Mówię Wam tak na gorąco, na bieżąco, tutaj jak wyszedłem właśnie z tego kina. No jestem pod wielkim wrażeniem, jak to zostało po prostu przedstawione, jak to zostało skonstruowane. Niejaki pan Stevenson, nie wiem, czy to był Amerykanin czy Anglik, bo nie było podane, wziął się porządnie za to, rozkminił, że trzeba po prostu utworzyć pewne śluzy. Przejdę tu dalej, bo ludzie mi po prostu... No i trwało to chyba 13 lat, dopóki nie zbudowali tych wszystkich śluz. Polega to na tym, że po prostu statek wpływa pomiędzy, no, w daną śluzę i później powoli są wyrównywane albo podnoszone, obniżane albo podnoszone poziom wody o prawie o 16 metrów i statek przepływa niektóre statki przepływają tylko 30 centymetrów pomiędzy statkiem a ścianą. No, wymaga to niesamowitej precyzji, wielu lat doświadczenia, bo kapitanowie, którzy prowadzą te statki, są specjalnie wyszkoleni, takie szkolenie trwa 10 lat. Polega to na tym, że ci kapitanowie jakby wchodzą na statek na początku kanału i przeprowadzają ten statek przez cały kanał. Potrzeba 2 takich kapitanów, którzy znają doskonale tutaj budowę tego kanału i taki statek pokonuje w około 8 godzin ten kanał. Skraca to w zależności od 2 do 4 tygodni. Bardzo dużo ludzi tutaj umierało podczas budowy tego kanału. No i pewien doktor odkrył, że przyczyną tego jest są po prostu komary. Malaria, która jest roznoszona przez te komary. No i odkrył, że jedne komary przenoszą, a drugie nie. No i 2 lata im zajęło spryskiwanie tego całego terenu, żeby specjalnymi środkami komarobójczymi, żeby po prostu nie było takiej śmiertelności wśród pracowników, no i prace poszły później już ogniem.
No i ten cały kanał został zbudowany, otwarty w 1914 roku, w tym samym dniu, kiedy wybuchła pierwsza wojna, więc pierwszy statek, który przepłynął przez ten kanał, po prostu przepłynął niezauważenie, bo wybuchła pierwsza wojna, wszyscy się na tym skupili, na wszystkich mediach społecznościowych było to, że tak powiem, na Instagramie w 1914 było to popularne, a nie otwarcie tutaj tego kanału. Statki, które przepływają, mają do 30 metrów chyba szerokości i aż do 350 metrów długości. Trwają prace od 2007 roku, aby powiększyć kanał, i te największe statki, które teraz przewożą aż 13 000 kontenerów na sobie, tak, ponad 50 metrów szerokości, 500 metrów długości są takie statki, będą mogły tędy przepływać, bo to miejsce jest unikalne, dzieli 2 kontynenty, a łączy cały świat. Więc to byłoby na tyle. Dzięki, że byłeś ze mną, to się nagadałem pomimo tego początku. Do zobaczenia w następnym odcinku. To był Michał Rusin Solo po planecie i Panama na freestylu, czyli Bless Planu i na koniec kanał panamski. Do zobaczenia. Cześć!